Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Piątki z Piotrem Napierałą. Tym razem sięgnę po książkę, którą również czytałem w formie audiobooku. Generał Franco, Hiszpania pod rządami dyktatora. Zapraszam. No więc mógłbym oczywiście tutaj odpalać Legimi i pokazywać je do Was, do ekranu, że tą książkę również mam przeczytaną, ale wydaje mi się, że jak dotąd nie spotykam się z zarzutem, że nie czytam książek, które recenzuję. W związku z tym myślę, że nie ma co pokazywać takich rzeczy i możemy od razu oczywiście przejść do recenzji. Jak zapewne wiecie, książki, które recenzuję w piątki, są w tym wypadku na razie jednego autora, czyli Piotra Napierały. Już przeczytałem praktycznie większość jego książek, które są jakoś w łatwy sposób dostępne. I teraz po prostu tydzień po tygodniu staram się nagrać dla Was jakąś recenzję. No i najpierw o czym książka jest? Książka jest oczywiście o biografii generała Franco, który był dyktatorem Hiszpanii w latach wojennych II wojny światowej i w latach późniejszych. Do dziś tam w niektórych środowiskach jest ubóstwiany razem z tym drugim gościem, z Pinochetem z Ameryki Południowej. A w samej Hiszpanii podejrzewam, że do dziś historycy i pewnie nie tylko historycy na jego temat się spierają. Niewątpliwie ciekawa postać. Ja o niej niewiele wiedziałem, więc uznałem, że biografia będzie interesująca. Ale troszkę zaskoczyło mnie to, że średnia ocen to zaledwie 5,2. Na Lubimy Czytać jest tam tylko 6 ocen. Jest to stan na 30 sierpnia 2023 roku. Więc podejrzewam, że raczej nie jest to atak osób nieprzychylnych autorowi, jak było w przypadku Historii Polski bez mitów. Tylko coś z książką jest faktycznie nie tak. Właściwie z audiobookiem. Nawet jest nazwany publikacją w opisie książki na Lubimy Czytać. I faktycznie coś z nią było zaiste nie tak. I te niskie oceny nie były bez powodu. Moim zdaniem, już nie mam niestety cytatów, więc przechodzę już tam do części trzeciej. Moim zdaniem ma ta książka wiele plusów, zarówno opowieść o jego dzieciństwie Franco, jego młodości, dochodzeniu coraz bardziej do władzy, jak i również o tym, jakim Hiszpania była krajem przed II wojną, w trakcie ich wojny domowej i w trakcie II wojny światowej. Była to bardzo interesująca część całej książki. Zasadniczo nie miałem pojęcia, że Hiszpania była neutralna, ale de facto bardziej pro-hitlerowska, mimo że tak balansowała trochę cały czas. Głównie dlatego, że była bardzo, bardzo biedna i de facto wyniszczona wojną domową, więc de facto nie mogła prowadzić jakiejkolwiek sensownej polityki. I to, powiedzmy, ta część
która de facto, myślę, jest większością książki, była najbardziej interesująca, bo szczerze mówiąc, bardzo niewiele pamiętam z pozostałej części książki, czy też publikacji. A na czym polega główny problem? Ano na tym, że ta książka w formie audiobooka ma zaledwie godzinę i 37 minut. Więc jest to bardzo, bardzo krótko, jak na całościowy opis życia tego właśnie dyktatora. Możecie sobie porównać książkę bodajże o Donaldzie Trumpie też w formie audiobooku. Ja ją mam akurat w formie e-booka Piotra Napierały. Ma ona ponad 5 godzin, chyba 5,5. Książka z biografią Disneya to jest ponad 7 godzin, więc tutaj z jakiegoś nie do końca dla mnie jasnego powodu ta pozycja jakby została tak jakoś przycięta i trwała tylko 1,5 godziny, przez co miało się wrażenie mocnego pójścia po łebkach i de facto opisania tylko jednego okresu w życiu tego generała tak bardzo dokładnie. Zresztą nawet jeżeli wejdziecie na kanał doktora Napierały, to zobaczycie, że on ma też sporo filmów, które trwają nawet tam godzinę albo godzinę z kawałkiem, więc zwłaszcza jak recenzuje jakieś książki, więc powiedzmy jakieś jego takie freestyle'owe recenzje często są zbliżonej długości co ta pozycja. Współtwórcą był tam chyba tylko lektor, ten Andrzej Ferenc. Nie mam do jego pracy zastrzeżeń, przyjemnie się słucha, ale pozostawia duży niedosyt, dlatego z mojej strony pewnie najniższa ocena ze wszystkich, jakie dam lekturom od doktora Napierały, czyli 7/10, co jest w moim wypadku taką przeciętną oceną. Moje oceny raczej się wahają od 5 albo 6 do 10. Te niższe daję jakimś rzeczom, których nie przeczytałem, po prostu odradzam i daję wtedy niższą ocenę. Więc jeżeli jesteście bardzo, bardzo zainteresowani i nie słyszeliście nic o Franco, tak jak ja, polecam, ale jeśli albo temat jest wam znany, albo chcecie zacząć od czegoś lepszego, jeśli chodzi o książki doktora Napierały, to w tym wypadku nie polecam. I to wszystko. Dzięki. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.